Wybiła 18, także witam wszystkich serdecznie na naszym meetupie online'owym organizowanym przez VM.pl. Plan się nie udał, żeby był to meetup stacjonarny, także zrobiliśmy wersję online. Dzisiaj z nami jest Piotr Kazimierczak. Trochę więcej o nim opowie Łukasz Bożencki, czyli CEO VM.pl, który nadaje z naszej siedziby. Plan na ten meetup jest taki, że za chwilę Łukasz tutaj Was powita i opowie trochę o Piotrku. Następnie przekażemy głos Piotrowi, a na koniec odpowiemy na Wasze pytania. Także ja już przekazuję głos Łukaszowi i zapraszam do meetupu. Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszymy, że jesteście na meetupie z nami, że tak wiele osób jest zainteresowanych. Z Piotrem się znamy od wielu lat. Na co dzień rozwijamy produkty głównie dla Niemiec od kilku lat. Rośniemy dosyć prężnie rok do roku. Mamy nadzieję, że ten kryzys nas mocno nie powstrzyma od wzrostu. Piotr jest super fachowcem w tej dziedzinie. Robił nam wiele audytów różnych stron. Specjalizuje się głównie właśnie w takiej dziedzinie security, która sprawdza czynnik ludzki, tak? No bo wiecie, że można wiele rzeczy zabezpieczyć, natomiast na końcu to trochę od nas zależy, czy pozwolimy się komuś włamać, czy też nie. Piotr też tworzył jeden z poligonów, na którym osoby, które jakby chcą trenować zabezpieczenia, mogli sprawdzać i w tej chwili prowadzi firmę, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem. Mieliśmy taki krótki test tego meetupu. W takiej grupie software house'owej napisałem post o tym, co robimy w trakcie tej kwarantanny, takiej kiedy pracujemy zdalnie. A widzicie, że dalej pracuję z biura, chociaż niektórzy pytają się, czy to logo zabrałem do siebie do mieszkania. No nie jest tak, na razie uważam, że kapitan schodzi z okrętu ostatni. Także Piotr, witam Ciebie serdecznie, dziękujemy, że się zgodziłeś tutaj nam opowiedzieć o tym. Myślę, że dla każdego to jest ważne, żeby o tym temacie usłyszeć, żeby przygotować się, żeby w jakiś sposób zwracać na to uwagę, bo no, jakby niebezpieczeństwo czyha wszędzie i szczególnie w takich trudnych czasach takiego kryzysu na pewno dużo przestępców będzie starało się wykorzystać tą okazję i tą mniejszą naszą czujność, żeby pieniądze gdzieś tam nam wykraść czy włamać się na jakieś konta, więc szczególnie zwracajcie na to uwagę, róbcie sobie notatki i na pewno te informacje Wam się przydadzą. Dzięki, zapraszam na meetup. Cześć wszystkim. Łukasz zrobił mi tutaj już lekkie wprowadzenie, także nie będę dłużej przynudzał. Chciałbym się w godzinkę uwinąć, zobaczymy jak to pójdzie, w razie czego trochę przyspieszymy. Generalnie nie wiedziałem do końca jaka będzie publika, czy tutaj spotkamy się w gronie takim bardziej technicznym, czy dołączą bardziej osoby prywatnie zainteresowane. Patrząc po Facebooku mamy takie towarzystwo mieszane. Dlatego stwierdziłem, że tak na początku zajawię nieco temat, zrobię lekkie wprowadzenie na dosyć takim luźnym poziomie, tak żeby z jednej strony techniczni znaleźli coś dla siebie, a z drugiej strony też, żeby ktoś, kto niekoniecznie płynnie posługuje się tajnikami informatycznymi, mógł też odnaleźć coś dla siebie, jakieś wskazówki, jak tutaj się skutecznie zabezpieczyć lub chociaż trochę podnieść ten poziom bezpieczeństwa. Puszczam prezentację, tak żebym Was tutaj za długo nie straszył i lecimy z koksem. Temat, jak się włamać na Facebooka mojego szefa. Tak jak Łukasz powiedział, specjalizuje się w tym bezpieczeństwie ofensywnym. Z jednej strony testy penetracyjne, czy innymi słowy ethical hacking, czy różne usługi z tym związane typu red teaming, gdzie to symulacja cyberprzestępców wchodzi na trochę taki wyższy poziom i wówczas wszystkie chwyty dozwolone. Krótko mówiąc, moim celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa firm poprzez taką aktywną weryfikację ich zabezpieczeń. Obecnie w firmie Sekawa postawiliśmy na czynnik, który tak naprawdę według wszystkich statystyk odpowiada za około 90% ataków na świecie, czyli czynnik ludzki. I tutaj stawiamy na edukację właśnie pracowników, podnoszenie ich świadomości, tak żeby firma dzięki ich wiedzy i świadomości stała się dużo bezpieczniejsza. W pierwszej części zrobię krótkie wprowadzenie teoretyczne do świata cyberprzestępców, cyberprzestępczości. Następnie przejdziemy do tytułowego ataku, czyli przeanalizujemy przykładowy scenariusz, jak to może wyglądać w realiach,
i jak możemy utracić dostęp do swojego konta facebookowego. Na sam koniec zrobimy podsumowanie i przedstawię jakieś rekomendacje, które dosyć niskim nakładem pracy czy bez dużego poziomu wiedzy będzie można wdrożyć i po prostu się zabezpieczyć na co dzień. Na koniec oczywiście sesja pytań i po sesji pytań zalecam rachunek sumienia w kontekście cyber security, tego jakie mamy nawyki, jakie mamy podatności w swoim zachowaniu i tak przy herbatce sobie właśnie usiąść i to na spokojnie przetrawić i spróbować poprawić. Ok, to przechodzimy do teorii. Kim jest haker w ogóle? Generalnie haker nam się kojarzy z cyberprzestępczością. Nie będę walczył z tym terminem, z tą terminologią, bo tutaj można by się upierać, że ten haker to niekoniecznie ten zły. Ale mamy pewien podział. I tak pierwszą grupą hakerów, zwykle to myśląc o hakerze, kojarzy nam się właśnie ta grupa, są to hakerzy tak zwani black hat, czyli czarne kapelusze. Są to cyberprzestępcy, którzy prowadzą kampanie, atakują firmy, atakują prywatne osoby w celu zdobycia jakichś informacji, wzbogacenia się. I tutaj ich działalność jest w 100% nielegalna. Drugą taką grupą są białe kapelusze, white hats, czyli legalni hakerzy. Tutaj wracając do tego, co powiedziałem na początku, mógłbym się do tej grupy zaliczyć, czyli ludzie, którzy pracują w dobrym celu, po to, żeby podnosić bezpieczeństwo. Wśród white hatów możemy też wyróżnić hakerów pracujących na zlecenie rządu. I tutaj możemy też się trochę pokłócić, czy to do końca są white haty, tak? Oni z jednej strony podnoszą poziom bezpieczeństwa sieci systemów danego kraju, z drugiej strony, jeśli pracują dla wrogiego rządu, mogą występować w roli black hatów. Jak tutaj mamy często właśnie obserwujemy starcia na poziomie Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, gdzie te zespoły hakerskie są wspierane przez rząd, mocno dofinansowane i ich działania są naprawdę zaawansowane. Grupą taką pośrednią pomiędzy black hatem a white hatem są grey haty, czyli osoby, które nie mają do końca złych zamiarów, ale działają niekoniecznie w legalny sposób. Takim przykładem może być na przykład włamanie się na stronę, ale nie po to, żeby wyrządzić jakieś szkody, ale po to, żeby wskazać podatności. Oferowana jest wówczas za tym jakaś pomoc. Niestety te działania są nielegalne, także takie rzeczy też są ścigane. I ostatnią grupą są tak zwani junior hakerzy, czyli młodzi gniewni, którzy też potrafią niejednokrotnie, mimo ograniczonej wiedzy, wyrządzić sporo szkody. Drugim takim pojęciem, które nam się kojarzy gdzieś tam z atakami, z infekcjami, są na pewno wirusy, czyli szkodliwe oprogramowanie. Co prawda wirusy obecnie nie występują, wirusy nie posiadają zdolności autoreplikacji, czyli infekcji kolejnych systemów. To, z czym się mierzymy dzisiaj, to tak naprawdę robaki. Robaki wykorzystują podatności w systemach, potrafią się replikować. W momencie, gdy stracimy dostęp do naszej skrzynki pocztowej, robaki potrafią wykorzystać książkę adresów, porozsyłać się mailowo do pozostałych osób z naszej książki i zainfekować ich systemy. Obecnie takim najpopularniejszym szkodliwym oprogramowaniem, czyli malwarem, jest ransomware, czyli oprogramowanie, które w momencie infekcji blokuje dostęp do systemu plików. I ten dostęp najczęściej wygląda tak, że pliki są zaszyfrowane bez odpowiedniego klucza, który po wpłaceniu okupu możemy otrzymać od przestępców. Bez tego klucza nie jesteśmy w stanie uzyskać do nich dostępu. I tak jedną z takich najgłośniejszych akcji ransomware'u, który nazywał się WannaCry, zadziałało na około 200 000 komputerów w 150 krajach i szkody szacowane są na od 4 do 8 miliardów dolarów. Także jak widać, to jest całkiem niezły biznes. Tutaj widzimy jakieś nawet centrum dowodzenia światem zostało dotknięte tym ransomwarem, co widać po komunikatach na monitorach. Czy tutaj mamy jakiś rozkład pociągów w Niemczech, również na monitorze wyświetlił się komunikat.
informujący o infekcji, czy chociażby bankomaty czy ekrany w innych firmach. Tutaj akurat mamy sklep odzieżowy. Także zasięg był naprawdę olbrzymi, 150 krajów robi wrażenie, 200 000 komputerów i potężne szkody. To tak naprawdę dotyka zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Jak się bronić, powiem o tym troszkę później. Jeśli chodzi o inne rodzaje szkodliwego oprogramowania, też taką znaną grupą są trojany czy konie trojańskie. Nazwa sięga starożytności, analogia tutaj do konia trojańskiego, gdzie szkodliwe oprogramowanie po prostu dokleja się do oprogramowania, które jest interesujące dla ofiary w jakiś sposób i udając właśnie to oprogramowanie w momencie instalacji, Trojan infekuje system i tam się gdzieś skrywa, zezwalając atakującemu na dostęp do systemu. I też mamy różne inne rodzaje oprogramowania typu adware, wyświetlające reklamy, spyware, szpiegujące i tak dalej, ale tutaj też nie chcę za mocno się rozwodzić. Ktoś powie, OK, słyszałem o tym wszystkim, mam antywirusa, jestem bezpieczny. Nie do końca tak to wygląda. I tak pokazując dosyć prosty przykład, na jednym z serwisów, o nim zaraz powiem, gdzie mamy możliwość przetestowania oprogramowania na 56 silnikach antywirusów, czyli zdecydowana większość tych popularnych silników. Załadowałem plik, który jest wygenerowany i jest to po prostu oprogramowanie wykorzystywane podczas ataków. Po przeskanowaniu tymi 56 antywirusami widzimy, że współczynnik wykrycia to jest 39 wykryć, tak? Czyli 17 z tych antywirusów w ogóle nie wykryło tego. Idąc dalej i stosując technikę doklejenia tego ładunku do jakiegoś innego znanego już zwykłego oprogramowania, to ratio spada do 27, czyli oszukujemy kolejne 12 antywirusów i na systemach, na których te pozostałe są zainstalowane, ten malware nie zostałby wykryty. Idąc dalej, stosując inne, bardzo proste techniki, tutaj mówię wszystko o automatyzacji, narzędziach, które są dostępne w internecie, obniżamy ten współczynnik do 13-14 wykryć. I ktoś powie, OK, to w dalszym ciągu sporo, tak? Jeśli 13 na 55 antywirusów wykrywa, no to nie jest źle, trzeba wybrać tylko ten właściwy. Ale patrząc na te, które stwierdziły, że wszystko jest OK z tym plikiem, mamy wśród nich takie antywirusy jak F-Secure, czy ESET-Node, czy Kaspersky, czyli te brandy, którym ufamy i które najczęściej gdzieś tam występują, czy to w firmach, czy na systemach osób prywatnych. Serwis, na którym testowałem, był to VirusTotal. Jeśli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości co do oprogramowania, które chce zainstalować, czy które gdzieś tam otrzyma, można sobie skorzystać z tego serwisu, zobaczyć, czy zostanie ono wykryte w jakiś sposób, zaklasyfikowane jako szkodliwe. Innym podobnym serwisem jest serwis AnyRun. Możemy tam załadować plik i mamy dostęp wówczas do screenshotów z maszyny, na której ten plik jest uruchamiany. Możemy zobaczyć, jak to wygląda, jakie strony uruchamia, czy jakich plików dotyka. Także jest to całkiem fajne rozwiązanie. Z tym, że bardzo ważna uwaga, nie wgrywamy do sieci poufnych danych. Tak, tu trzeba uważać, jeśli otrzymujemy na przykład w firmie jakiś dokument, niekoniecznie dobrym pomysłem będzie wrzucenie go gdzieś do sieci, ponieważ zawsze musimy założyć to, że będą mieli do niego dostęp inni i niekoniecznie chcemy się tym z kimś dzielić. Dla tych bardziej technicznych dodam, że możemy skorzystać z sumy kontrolnej pliku i po prostu tę sumę kontrolną wrzucić i porównać, czy ktoś już w historii serwisu ten plik skanował i wówczas na podstawie tego stwierdzić, czy plik na pewno jest malwarem, czy nie. Jak wygląda taki przykładowy atak cybernetyczny? Mamy jakiegoś agresora i podstawą każdego ataku, zwłaszcza takiego ukierunkowanego na konkretną firmę czy konkretną osobę, jest rekonesans. Rekonesans służy zdobyciu jak największej liczby informacji i o ile sam atak, ten atak już taki właściwy, może trwać od kilku minut do kilku godzin maksymalnie,
O tyle rekonesans może trwać od kilku godzin do kilku miesięcy. Zwłaszcza jeśli mówimy o takich kampaniach przygotowanych przez rządy, ukierunkowanych na strategiczne firmy czy systemy rządowe. Ten rekonesans jest złożony i informacje o ofiarach są zbierane miesiącami. Także jest to najbardziej złożony proces i służy temu, żeby jak najlepiej przygotować pod ten atak właściwy. Po tym rekonesansie dobierane są narzędzia odpowiednie, czy czasami pisane od zera, które będą wykorzystywane podczas ataku. Następnie następuje atak. Jak już wspomniałem, 90% ataków to są ataki socjotechniczne, ukierunkowane na pracowników i tutaj jednym z takich ataków jest phishing, czyli dostarczenie maila odpowiednio przygotowanego, zainfekowanym załącznikiem lub jakimś linkiem, który po otwarciu, po uruchomieniu infekuje system ofiary. Gdy ta przesyłka, ten link czy załącznik zostanie uruchomiony, następuje jego detonacja, instalacja w systemie ofiary, a następnie rozprzestrzenienie się na pozostałe systemy w sieci. No i tutaj znowu dochodzimy do procesu egzekucji, który znowu może trwać od kilku godzin do czasem wielu lat. Średnio firmy orientują się, które są świadome i które są zabezpieczone, orientują się, że zostały zaatakowane po kilku miesiącach. Także podczas tego etapu następuje infiltracja danych, szpiegostwo i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda jeszcze ten rekonesans? Co podczas tego rekonesansu cyberprzestępcy poszukują? I tu możemy odnieść to bezpośrednio też do nas samych, tak? Patrząc na profile społecznościowe, umieszczamy tam masę informacji, które tak naprawdę nie służą nikomu poza atakującym. Czy to od podstawowych danych jakichś teleadresowych, czy naszych miejsca zamieszkania, miejsca pracy i tak dalej. Umieszczamy zdjęcia z wakacji, rodziny. Oprócz tego w przypadku ataków na firmy atakujący może poszukiwać informacji o pracownikach, struktury mailowej, struktury firmy, stanowisk i tak dalej, i tak dalej. Patrząc nawet na ogłoszenia o pracę, można też wyciągnąć masę danych. I tutaj na przykład patrząc na jedno z ogłoszeń, na podstawie wymagań, jakie są stawiane przed kandydatem, można wydedukować, z jakich technologii dana firma korzysta i pod to przygotowywać już konkretny atak. Już nie mówiąc o tym, gdzie na stronach firm często spotykamy jakieś sekcje typu zaufali nam, czy kontrahenci, gdzie te firmy współpracujące są wymienione wprost, co też może fajnie pomóc przygotować jakiś atak socjotechniczny ukierunkowany na daną firmę. Okej, ktoś powie, dobra, to tam firmy, tutaj jakieś tam informacje i tak dalej, a co tam moje fotki z wakacji, tak? Ale tak drogą dedukcji można dojść do całkiem ciekawych wniosków. Przykładowo, ktoś rzuca zdjęcia z wakacji, atakujący obserwując go widzi, że 2 razy w roku wylatuje w ciepłe kraje. Do tego zimą wyjazd na narty. Dajmy na to przykładowa rodzina 3-osobowa, 2-tygodniowy wyjazd na wczasy, 10 tysięcy, razy 2, 20, plus wyjazd na narty, plus jakieś tam koszty, obstawiamy 40 tysięcy. Badając statystyki, wiemy, że średnio Polacy wydają powiedzmy około 5% budżetu rocznego. Czyli bazując na informacji o tym, gdzie ktoś podróżował, jak długo, jak często, możemy wywnioskować, że tutaj przykładowa ofiara, o której wspomniałem, która wydała powiedzmy około 40 tysięcy na wakacje w ciągu roku, jej budżet roczny może wynosić około 800 tysięcy, czyli warto wokół tej osoby się zakręcić i ustawić sobie ją jako cel. Także pozornie nieistotne informacje, które wrzucamy gdzieś tam, mogą naprawdę prowadzić do ciekawych wniosków i naprowadzać, czy wystawiać nas po prostu na ataki. Jeśli chodzi o rodzaje ataków, z jednej strony wspomniałem o tym phishingu,
Mamy ataki ukierunkowane na strony internetowe. Tutaj w tym zakresie mocno współpracujemy, właśnie jak Łukasz wspomniał, z VM-em, gdzie po procesie deweloperskim, czy nawet już potem w trakcie już utrzymania produktu, przeprowadzane są ataki na strony po to, żeby zasymulować właściwy atak i wykryć ewentualne podatności, które mogą być wykryte po prostu przez cyberprzestępców i doprowadzić do ataku na firmę. Mamy też ataki ukierunkowane na infrastrukturę, gdzie atakujący skupiają się bezpośrednio na jakichś innych usługach sieciowych. Mamy ataki na sieciowe, tutaj tak wyszczególniłem taką grupę, gdzie mamy do czynienia na przykład z podsłuchiwaniem w sieci, o tym jeszcze troszkę też powiem, czy na przykład podstawiane są wrogie access pointy, prowokując ofiary do podłączenia się do nich i po prostu dane wtedy są podsłuchiwane i wykradane bezprzewodowo. Dużą grupą są ataki na klienta końcowego, czyli znowu ukierunkowane na pracownika. Z jednej strony mam na myśli infekcje, czy to przez stronę w wyniku błędów w przeglądarce, czy jakichś wtyczkach, które są wykorzystywane, czy phishing, czy smishing, czyli ten socjotechniki wykorzystujące SMS-y i tak dalej, i tak dalej. Inną grupą są ataki fizyczne i tutaj nie mam na myśli, że ktoś kogoś idzie pobić, chociaż też to jest możliwe, ale mam tutaj na myśli ataki, które wymagają od atakującego już udanie się bezpośrednio do siedziby ofiary, czy w pobliżu ofiary i tam wykonanie jakichś odpowiednich czynności, czy to podszywanie się pod jakieś określone służby, czy kontrahentów, czy kuriera, czy chociażby takie techniki jak klonowanie kart. Gdzieś tam powiedzmy atakujący może się o nas otrzeć na stołówce firmowej, mając kartę na wierzchu, czy gdzieś w kieszeni, może tą kartę sklonować nawet z 30-50 cm i następnie ją wykorzystać do wejścia do budynku, czy na przykład lockpicking, czyli po prostu włamywanie się do zamkniętych pomieszczeń bez wykorzystania klucza, przyłamywanie z zamków. Dużą grupą ataków są, o tym co cały czas mówię, ataki socjotechniczne, ale ich tutaj jakby nie wyszczególniałem, ponieważ one się przecierają w różnych tych kategoriach i o tym powiem też. Teraz jeśli chodzi o ataki, z którymi może się mierzyć każdy z nas, czyli przeciętny użytkownik, internauta, czy po prostu szary pracownik. Z jednej strony mamy ataki socjotechniczne wykorzystujące, których celem jest dostarczenie do ofiary jakiegoś konkretnego komunikatu i wymuszenie jakiejś akcji. Czy to będzie uruchomienie załącznika, czy kliknięcie w jakiś link, czy nawet odesłanie jakichś danych itd., itd. I tutaj takim najbardziej popularnym jest phishing, czyli wykorzystanie komunikacji mailowej, ale też wykorzystywane są właśnie SMS-y, czy nawet wykorzystywane są połączenia głosowe, często po prostu nagrane w formie automatów, wykonywane do ofiar, czy nawet wykorzystywana jest poczta konwencjonalna. Tutaj jakoś nie znalazłem nazwy, myślę o pocztishingu roboczo. Innym rodzajem ataków są ataki skupione wokół stron internetowych. Każdy z Was pewnie miał do czynienia ze scamem, gdzie jakieś clickbaitowe linki prowokują do odwiedzenia strony. Następnie mamy do czynienia z jakimś formularzem, który wykrada nasze dane i które trafiają do przestępców. Możemy też być bezpośrednio zainfekowani przez stronę, jeśli właśnie mamy podatną przeglądarkę czy wtyczkę do przeglądarki, ta infekcja może nastąpić bezpośrednio. Ciekawym też rodzajem ataków jest waterholing attack i tutaj nazwa wzięła się od sposobu, w jaki polują lwy, właściwie lwice, które zaczajają się przy zbiornikach wodnych, tam gdzie przychodzi zwierzyna i przy wodopoju i tam atakują swoje ofiary. W świecie tym tutaj cyberprzestępców polega to na tym, że podczas rekonesansu odkrywane są miejsca, które ofiara odwiedza. Czy to pracownicy danej firmy, czy ofiara prywatnie, wiemy, że tam, nie wiem, odwiedza przykładowo pudelka. Wówczas atakujący skupia się nie bezpośrednio na systemach ofiary, które być może będą zabezpieczone,
ale skupia się na tym serwisie, który ofiara odwiedza, jego atakuje, jego infekuje i wówczas za pomocą tego serwisu uderza w swoją ofiarę. Jeśli chodzi o sieci, wykorzystywane są domyślne dane uwierzytelniające. Także tutaj o tym jeszcze też będę mówił na koniec w rekomendacjach. Ważna jest zmiana tych domyślnych loginów, haseł, które następnie nawet przez automaty, przez boty są wykorzystywane i dzięki temu uzyskują one dostęp do naszych systemów. Podstawiane są też, o czym wspominałem, wrogie access pointy, które udają sieci nam znane Wi-Fi. Atakujący może celowo też ingerować w nasze połączenia, żeby nas rozłączać i wówczas my, próbując naprawić połączenie, wpinamy się do tego podstawionego access pointa i stajemy się częścią sieci atakującego. Wówczas wystawiamy się na sniffing, czyli po prostu podsłuchiwanie i atakujący wówczas może przyjmować dane w locie, tak? Te, które wysyłamy, odbieramy w sieci. Inną grupą ataków, którą wyszczególniłem, są ataki oparte o podłączanie się do USB. I tutaj na przykład fajnie się sprawdza tak zwany USB drop attack, gdzie po prostu atakujący, czy my też również podczas red teamingu, rozrzucamy po siedzibie firmy, po parkingu, gdzieś tam w toaletach, na korytarzach pendrive'y. Na pendrive'ie może być napisane na przykład, nie wiem, Ania wakacje, tak? Jeśli jakiś Sebastian znajdzie takiego pendrive'a, z całą pewnością go schowa do kieszeni i z całą pewnością nie wytrzyma już nawet do domu, siadając przy komputerze, wepnie go po to, żeby sprawdzić, co tam ta Ania na tych wakacjach robiła. I wówczas jego system jest infekowany. Kiedyś rozrzucało się CD-ROMem, w tej chwili z CD-ROMów praktycznie nikt nie korzysta i wykorzystuje się pendrive'y. Inną formą ataku, potencjalnie mocno się nie różniącą, jest atak BAD USB, gdzie specjalnie przygotowane urządzenie, wyglądające tak jak zwykły pendrive, po wpięciu do USB identyfikuje się w systemie jako klawiatura. System widzi, że podpięliśmy klawiaturę. Wówczas takie urządzenie jest zaprogramowane w ten sposób, że wysyła odpowiednią sekwencję komend do systemu, dając tym samym dostęp atakującemu do systemu. Taki przykładowy scenariusz może dotyczyć pań na recepcji, tak, gdzie atakujący przychodzi i prosi o uruchomienie czy wydrukowanie jakiegoś dokumentu, bo akurat w biurze obok drukarka się zepsuła i nieświadoma pani recepcjonistka, oczywiście chętna, pomocna, bierze tego pendrive'a, uruchamia i następuje infekcja. I tutaj też, żeby nie być takim oderwanym od rzeczywistości, mam przykład sprzed kilku dni dosłownie, gdzie pewna amerykańska firma otrzymała pocztą konwencjonalną, czyli tak zwany phishing, otrzymała list, w którym pracownicy otrzymują podziękowania za wieloletnią współpracę itd., itd. I w ramach upominku przesłany jest pendrive. Oczywiście ten pendrive to nie pendrive, tylko właśnie wspomniane urządzenie, które identyfikuje się jako klawiatura i wówczas tacy pracownicy, którzy to urządzonko wepną do systemu, mają ten system zainfekowany. To tak słowem wstępu, jeśli chodzi o rodzaje ataków. Teraz jakie możemy sobie wyszczególnić cele cyberprzestępców? Oczywiście jednym z takich głównych celów będzie zwiększenie swojego majątku, tak? Wzbogacenie się. I tutaj mogą być to takie cele bezpośrednie, czyli bezpośrednie gdzieś tam zdobycie dostępów do kont bankowych, czy po prostu cele pośrednie, jakieś szantaże, okupy, być może z wykorzystaniem ransomware, o którym wspominałem. I tu w przypadku na przykład firm będzie to tak wyglądało, w przypadku osób prywatnych może to być na przykład właśnie uzyskanie dostępu do banku, czy zdobycie bazy kontaktów znajomych i przeprowadzanie popularnych w ostatnim czasie ataków na blika tak zwanych, tak? Dlatego tutaj ten cel również dotyczy osób prywatnych. Również mówimy o informacjach, tak? Zdobywaniu informacji, czy to w kontekście jakiejś konkurencji,
czy w kontekście jakichś innych cennych informacji, które są wykorzystywane w dalszych atakach, czy służą na przykład właśnie potem do szantażu i zdobycia tych pieniędzy. W przypadku szpiegostwa mamy też tutaj do czynienia na przykład ze szpiegostwem przemysłowym, czyli skryte, długotrwałe szpiegowanie firmy po to, żeby zdobyć przewagę konkurencyjną. Czy w przypadku osób prywatnych mówimy o szpiegowaniu wprost, tak, podglądaniu czy zdobywaniu jakichś dodatkowych informacji. O tym też za chwilę ciekawostkę opowiem. Innym celem może być totalne zniszczenie swojej ofiary, tak? Czy w kontekście firmy, zamknięcie firmy, położenie jej totalne, czy w przypadku osób prywatnych może to być po prostu stalking i szantaż prowadzący do czasami bardzo poważnych konsekwencji. Jeśli chodzi o cele cyberprzestępców, którzy ukierunkują się na jakiejś ofierze, mogą z jednej strony oni prowadzić do infekcji naszych urządzeń prywatnych, czy to na przykład smartfonów, czy komputerów. Mogą oni też skupić się na naszych kontach w usługach www, czy tutaj mówię o poczcie, czy o kontach w serwisach społecznościowych, czy jakichś usługach chmurowych. Na przykład dosyć głośna była akcja z wyciekiem zdjęć celebrytów, którzy umieszczali swoje zdjęcia bardzo prywatne na iCloudzie. I pomimo, że po stronie Apple'a, czyli dostawcy, tutaj nie było jakichś nadużyć, ich hasła zostały odkryte i doszło do wycieku tych zdjęć. Czy na przykład konta w Polsce, konta, które cieszą się zainteresowaniem przestępców, to są konta Allegro, które następnie, wykorzystując reputację ofiary, służą cyberprzestępcom do wrzucania jakichś fejkowych aukcji i pozyskiwania pieniędzy od ofiar. Kolejnym celem mogą być tak zwane urządzenia z kategorii Internet of Things. Wszystko zmierza ku temu, żeby wszystko było podpięte do internetu, żebyśmy mogli wszystkim zarządzać ze swojego smartfona. Jest to wygodne, jest to fajne, niekoniecznie idzie to w parze z bezpieczeństwem, niekoniecznie producenci mają na uwadze to bezpieczeństwo przy produkowaniu tych rozwiązań, a znowu użytkownicy niekoniecznie są świadomi tych zagrożeń. I tak w przypadku IoT, biorąc pod lupę na przykład Smart TV, możemy spotkać się z takimi historiami, gdzie atakujący uzyskali dostęp do tych Smart TV i byli w stanie obserwować przez kamerę tych, co oglądali telewizję, czy po prostu domowników. Innym dosyć takim creepy przypadkiem jest włam do kamery, która służyła rodzicom do obserwacji, monitorowania dziecka. I mama w momencie karmienia zauważyła, jak misiek, który wokół miał tę kamerkę, odwrócił głowę w jej kierunku. Inną dosyć creepy sytuacją, mam nadzieję, że dźwięk zadziała. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie atakujący włamał się do kamerki, która była zamontowana w pokoju dziecka i zaczął po prostu do tego dziecka mówić. I'm your best friend. I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? Okej, tyle słowem wstępu i teorii. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną. Przechodzimy do właściwej części, czyli tego tytułowego ataku na Facebooka szefa. Zaznaczam, że zbieżność nazwisk, miejsc i tak dalej przypadkowa całkiem. Zachowując poprawność polityczną, tym razem mamy do czynienia z hakerką, która wybiera sobie za cel jakiegoś prezesa firmy i, tak jak wspominałem na początku, przystępuje w pierwszej kolejności do rekonesansu. I co tu mamy po kolei? Na profilu facebookowym wyciąga ona różne informacje o swoim celu, typu imię, nazwisko, zainteresowania, kontakty z innymi osobami, miejsce pracy, zdjęcia itd., itd.
Wykorzystując te dane, pogłębia swój rekonesans i wykorzystując po prostu przeglądarkę, próbuje znaleźć jakieś serwisy czy informacje powiązane na podstawie tego, co już ma. I tak trafia na Instagrama naszego głównego bohatera, czyli Kazimierza Górnego z Kazimierza Dolnego, i na jego Instagramie odnajduje jego nick kgórny78. Jest to już jakaś kolejna informacja, która być może będzie interesująca. Idąc dalej, wiemy, że Kazimierz interesuje się motoryzacją, więc nasza hakerka, próbując powiązać ten poznany nick Kazimierza i to, że interesuje się motoryzacją, odnajduje forum miłośników malucha, na którym Kazimierz jest zarejestrowany, na którym posiada swój profil. Jest to forum, jak się okazuje, dosyć przestarzałe, na przestarzałym silniku. Hakerka mogłaby się skupić właśnie na tym forum w tym momencie i spróbować uzyskać dostęp do bazy danych. Jednak okazuje się, że ktoś już ją uprzedził. Rok wcześniej miało miejsce wyciek bazy danych tego forum i został upubliczniony w sieci. Przeszukując ten wyciek, nasza hakerka znajduje informacje na temat maila, jaki Kazimierz wykorzystywał na danym forum i hasła, z jakiego korzystał. Widzimy, że hasło jest dosyć trudne, tak? Całkiem spoko, pewnie znacznie lepsze niż wiele haseł, które my wykorzystujemy. Jednak na niewiele to się zdało, ponieważ hasło wyciekło, a system czy serwis, w którym Kazimierz to hasło wykorzystywał, przechowywał je w formie otwartego tekstu, także nie było problemu z jego odczytaniem. Idąc dalej, hakerka postanawia spróbować, czy czasem to hasło nie będzie pasowało do poczty Kazimierza. I na jego nieszczęście korzysta on z tego samego hasła, przez co hakerka uzyskuje dostęp do jego poczty. A mając dostęp do poczty, praktycznie tracimy dostęp do wszystkiego, czym operujemy w internecie. Korzystając z mechanizmu odzyskiwania hasła, hakerka resetuje hasło do Facebooka, na maila przychodzi kod resetujący, przekazując ten kod do Facebooka, przyjmuje jego konto. I teraz, mając to konto, może podjąć dalszy rekonesans, zdobyć informacje do jakichś danych, które Kazimierz miał ukryte i dostępne tylko dla swoich znajomych. Może wykorzystać bazę jego znajomych i rozszerzyć atak na nich, czy to bezpośrednio, czy po prostu przeprowadzić dosyć popularny ostatnio atak, również dotknął wielu moich znajomych, atak na Blika, gdzie znajomy do nas pisze, jest w nagłej potrzebie, potrzebuje niewiele gotówki, najczęściej 100-200 zł, czasem 500, i my oczywiście jako dobre osoby znamy daną osobę, bo do nas pisze, więc dlaczego by jej nie pomóc? Okazuje się, że tracimy kasę. Oczywiście nasza hakerka nie spoczęła na laurach. Teraz każdy może się zastanowić, kto z Was na swoim koncie pocztowym znalazłby skan swojego dowodu osobistego. Okazuje się, że Kazimierz posiadał taki skan na swoim koncie i hakerka, wykorzystując to, postanowiła sklonować jego kartę SIM u operatora i na podstawie tego, uzyskując też dostęp do jego konta bankowego, była w stanie autoryzować przelew kodem SMS. Także tutaj widzimy konsekwencje znacznie poważniejsze. I teraz tak, ktoś powie, ok, nie ma żadnej magii, tak? Ale jak widzimy, proste błędy Kazimierza doprowadziły do tego, że padł ofiarą skutecznego ataku. I teraz przechodzimy do tej, wydaje mi się, najważniejszej części, czyli do tego, jak się chronić. Na początek przedstawię Wam perspektywę firmy, tak? Czyli to, co mają firmy do dyspozycji, jak mogą podnieść bezpieczeństwo własnej infrastruktury. Takim pierwszym zawsze odruchem, pierwszymi podejmowanymi krokami jest budowanie zabezpieczeń, kupowanie czy to urządzeń, czy oprogramowania i po prostu tworzenie fortyfikacji. Na to wydawane jest najwięcej pieniędzy w firmach. Jeszcze dobrze jest, jeśli jest to wykorzystywane
następnie, czyli mamy personel, który jest w stanie to obsłużyć, wykorzystać do monitoringu zasobów i ruchu sieciowego i ewentualnie wykrywać ewentualne ataki. Mamy też do wykorzystania usługi takie ofensywne, w których się specjalizuję, oczywiście serdecznie polecam, czyli symulacje prawdziwych ataków, czy to testy penetracyjne, takie ukierunkowane testy, ataki pod określone aplikacje czy systemy, czy red teaming, takie bardziej kompleksowe działania, dłuższe w czasie, bardziej zaawansowane, łącznie z atakami socjotechnicznymi czy atakami fizycznymi. Można też fajnie zautomatyzować przeprowadzanie analizy podatności, po to, żeby wykrywać takie podstawowe błędy w oprogramowaniu, które się pojawiają i na wczesnym etapie już je niwelować. Bardzo ważnym aspektem są kopie zapasowe, bo w przypadku, gdy dojdzie do ataku, utracimy dostęp do danych, możemy je przywrócić, pod warunkiem, że te kopie zapasowe są wykonywane w prawidłowy sposób. Bo wiele było takich przypadków, ale tu z ostatnich dosłownie 4 tygodni mamy przypadek klienta z Warszawy, który właśnie padł ofiarą ransomware. Jakiś pracownik otworzył przesyłkę, która zainfekowała wszystkie systemy w firmie, wszystkie dyski sieciowe, udziały, system finansowy, główne bazy danych klientów itd., itd. Dobra wiadomość jest taka, że mieli kopie zapasowe, a zła jest taka, że mieli je podłączone i zostały też zaszyfrowane łącznie do czerwca zeszłego roku, czyli pół roku ponad wstecz. Także kopie zapasowe są ważne pod warunkiem, że są robione we właściwy sposób. Firmy mogą też wykorzystać polityki, o ile, czyli takie narzędzie bardziej formalne, które wymusza pewne zachowania, czy wprowadza pewne standardy w firmie, o ile są one przygotowane w praktyczny sposób, są wdrożone i stosowane, bo jeśli są tylko zamknięte w szufladzie w formie segregatora, no to na niewiele się zdadzą. I mamy też do wykorzystania na przykład szkolenia i treningi. I tutaj mówię o szkoleniach i treningach personelu IT, który bezpośrednio odpowiada za właśnie monitoring, zarządzanie bezpieczeństwem w firmie. Ale tak jak wspomniałem, 90% ataków to są ataki skierowane na przeciętnego pracownika, nie na tych dobrze wyskillowanych, nie na te fortyfikacje za miliony dolarów, które chronią naszej firmy, tylko na ten najsłabszy czynnik, który niekoniecznie jest świadomy wszystkich zagrożeń. A budżety czy środki kładzone na ten czynnik są minimalne, jeśli w ogóle firma jest świadoma, bo spotykamy się też z tym, gdzie jest to kompletnie pomijalne. A tak jak mówię, wszystkie statystyki pokazują, że jednak te skuteczne ataki w 90% to ataki skierowane na pracowników. I teraz nie zawsze jest to taki atak pośredni, gdzie atakujący obiera sobie cel i próbuje zainfekować ofiarę. Dochodzą do tego metody wprost i to też pokazuje, jak cenne jest uzyskanie dostępu do konta przeciętnego pracownika. I tak na przykład za konto pracownika Apple cyberprzestępcy płacą 20 000 funtów. Jeśli ktoś jest pracownikiem Apple'a, dobrowolnie przekaże swoje dostępy, otrzyma 20 000 funtów. Jeśli ktoś zarabia 1000 funtów w takiej firmie, myślę, że to może być łakomy koncept. Oprócz tego wiele nadużyć wynika nie tyle ze złych intencji, co po prostu z niewiedzy pracownika. Tak? Co z tego, że inwestujemy gdzieś tam w sprzęt, zabezpieczenia itd., jak nasz pracownik nie ma świadomości zagrożeń i po prostu wystawia nas na niebezpieczeństwo. Dlatego tutaj kończąc tę perspektywę firmy, w Sekawie uważamy, że żeby kompletnie zabezpieczyć firmę i zadbać o ten czynnik ludzki, należy skutecznie wdrożyć tak zwaną triadę antyphishingową, tak to nazwaliśmy, czyli mechanizm, który składa się z 3 elementów. Po pierwsze, zwiększamy świadomość pracowników poprzez trening. I to trening praktyczny, który pozwala zastosować zdobytą wiedzę w codziennej pracy. I to następnie się przekłada na
na właśnie podniesienie tej świadomości pracowników, a to następnie się przekłada na zmianę zachowań ich w codziennej pracy, stworzenie swego rodzaju kultury takiej cyberbezpieczeństwa w firmie i dzięki temu tworzy się pewien takiego swego rodzaju trend, który implikuje to, czy należysz do danej grupy, czy jesteś cool, bo dbasz o cyberbezpieczeństwo, czy nie. I ta świadomość rośnie, tak? I to obserwujemy na co dzień. Nawet samo to, że bierzecie udział, pomimo że pewnie jest parę osób, co mnie lubią, stwierdziły, że sobie mnie posłuchają, parę osób, które mnie pewnie nie lubią i stwierdziły, że przyjdą posłuchać, może się gdzieś pomylę albo zrobię jakąś wpadkę, ale też wiele osób przyszło dzisiaj posłuchać, bo gdzieś ta świadomość w społeczeństwie rośnie i wiemy już, że od technologii się nie uwolnimy, od tego podłączenia 24 na dobę do internetu i to fajnie pokazuje, że jednak gdzieś tych informacji poszukujemy. Dlatego w Sekawie stawiamy na to, żeby jak najlepiej i w sposób jak najpraktyczniejszy przedstawiać te informacje i te nawyki wpajać. I teraz ostatnia część, która dotyczyć będzie każdego z nas, każdego internauty czy szeregowego pracownika, pieszczotliwie zwanego przez administratorów użytkownikiem, czyli co mamy, co możemy mieć, jakiego asa w rękawie co możemy mieć w swoim arsenale, żeby jednak to bezpieczeństwo podnieść. Przede wszystkim dbaj o swoje dane, o prywatność swoich danych, ograniczaj publikację danych o sobie. Jeśli już musisz coś opublikować, to ogranicz widoczność. To samo dotyczy zdjęć i to o tym mówiłem jeszcze przy okazji białego wywiadu, jak na podstawie zdjęć można implikować interesujące rzeczy. Wiem, że teraz każdy chciałby być influencerem, pokazać, jak mu się wiedzie i tak dalej, jakie odnosi sukcesy, tylko przemyślmy, czy to jest konieczne i jakie to może nieść konsekwencje. Nie ufaj kontaktom, weryfikuj wiadomości, które otrzymujesz, nawet jeśli to są wiadomości od znajomych, tak jak mówimy tutaj o tych atakach na Blika, które są ostatnio popularne, zweryfikuj, weź telefon, zadzwoń do tego znajomego, czy to on do ciebie pisze, czy on to na pewno potrzebuje tych pieniędzy. Ktoś wysyła nam zaproszenie do znajomych, czy na pewno go znamy, czy potrzebujemy go w gronie swoich znajomych, czy przez to chcemy mu dać większy dostęp do większej ilości swoich danych. Zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej tutaj powinna się sprawdzać. Ochrona dokumentów. Nie wysyłamy dokumentów tożsamości, gdzie popadnie. Jeśli już ktoś musi wysłać, zweryfikować jakoś swoją tożsamość, użyjmy tego Painta, jeżeli mówię o Photoshopie, użyjmy tego Painta, zamalujmy informacje, które są dla osoby, która nas weryfikuje, czy firmy, niepotrzebne, typu numer dowodu, PESEL i tak dalej. Dzięki temu ten dokument już stanie się bezużyteczny dla atakującego, który by uzyskał do niego dostęp. A pamiętajmy, że co trafiło do internetu, zostaje w internecie, tak? Już nie ma odwrotu i nie mamy pewności, kto będzie miał do tych informacji dostęp, więc tutaj warto mieć to zawsze na uwadze. Posiadaj wiele tożsamości. Warto mieć, i tutaj mam na myśli tożsamości, czyli na przykład na większym uproszczeniu adresy mailowe, tak? Posługujmy się jedną tożsamością do celów takich służbowych, oficjalnych, inną tożsamość miejmy do celów takich społecznościowych, a miejmy jeszcze jakieś jedną czy kilka tożsamości, które wykorzystujemy gdzieś tam w serwisach takich nieistotnych, jakichś forach i tak dalej, które nie muszą być z nami związane bezpośrednio, a które w razie właśnie wycieku, o którym mówiłem, mogą utrudnić korelację jakichś tam informacji o nas później atakujących. I teraz, jeśli chodzi o hasła, dużo się mówi o hasłach, że muszą być skomplikowane i tak dalej. Każdy wie, że nie można ich zapisywać na karteczce, no ale jak ma być skomplikowane, no to jakby go nie zapisać. W tej chwili, do niedawna mówiło się, że hasło powyżej 8 znaków jest ok. W tej chwili takie 12 znaków jest to minimum. I to nie muszą być jakieś tam skomplikowane rzeczy typu wiele znaków specjalnych i tak dalej, ale muszą to być przynajmniej małe, wielkie litery.
Dodatkowo nie może to być pojedyncze słowo. Dobrze zbudować hasło z kilku słów i budować je w sposób taki dla nas łatwy do zapamiętania, a trudny do odgadnięcia przez osoby trzecie. Oczywiście hasło nie może w żaden sposób wskazywać na jakieś relacje z nami, tak? Unikamy tutaj jakichś imion, pseudonimów, nazw zwierzaków itd., itd. Także to, co mówiłem, wielowyrazowe hasło, nie mające większego sensu, trudne do odgadnięcia, ale jak już je wymyślimy sobie, jest łatwe do zapamiętania. Drugą taką techniką jest zbudowanie hasła na podstawie jakiegoś dłuższego zdania, równie nonsensownego, ale które łatwo zapamiętamy, a z którego wyciągniemy na przykład pierwsze litery wyrazów, dokładając do tego co trzecią literę jako wielką i pamiętając o znakach interpunkcyjnych, które w danym zdaniu się pojawiły. Co jeszcze o tych hasłach? Powinny być unikalne. Tak jak widzieliśmy na przykładzie Kazimierza, wykorzystywał to samo hasło zarówno do jakiegoś forum, jak i każde hasło do każdego serwisu powinno być unikalne. I to nie mówię na takiej zasadzie, że mamy do forum Kazimierz Górny 78 forum, a na pocztę mamy Kazimierz Górny 78 poczta. Będzie ono unikalne, ale jakby system tworzenia takiego hasła jest bardzo łatwo rozpracować. To samo jeśli chodzi o jakieś daty czy iteracje, które dodajemy, jakieś tam cyferki na końcu. Dlatego hasło powinno być unikalne, niczym płatki śniegu. Zmieniajmy hasła domyślne. To, o czym mówiłem w przypadku IoT, zakładając, że tam nie pojawią się jeszcze inne podatności, które atakujący może wykorzystać, to w przypadku zmiany tych domyślnych danych uwierzytelniających już odsiewamy jakiś tam duży odsetek ataków, zwłaszcza tych zautomatyzowanych. A tak naprawdę cały temat haseł powinniśmy zamknąć do tematu menadżera haseł. Menadżer haseł jest to oprogramowanie, które pozwala nam zarządzać naszymi hasłami. Mamy jedno hasło, które jest najbardziej skomplikowane, które zapamiętujemy i które będzie służyło jako hasło otwarcia naszej bazy danych z tymi hasłami, które wykorzystujemy następnie do innych serwisów. I menadżer haseł zadba o to, żebyśmy wygenerowali te hasła losowo o określonej liczbie znaków, korzystając z określonych znaków, z określonych zbiorów i on będzie je pamiętał. Schodzi to z naszej głowy. I wówczas podczas logowania do danego serwisu wykorzystujemy taki menadżer, on automatycznie wkopiuje nam te dane i my nie musimy o nich kompletnie pamiętać. Jedyne hasło, jakie pamiętamy, to hasło do menadżera haseł. Ono musi być oczywiście skomplikowane i długie, tak żeby ktoś, kto uzyska dostęp do naszej bazy, nie był w stanie go odszyfrować, a dzięki temu uzyskujemy wszystkie cechy bezpiecznego hasła i nie musimy się martwić, w jaki sposób to zapamiętać i jak tym zarządzać. Jeśli chodzi o wycieki, jest taka stronka Have I Been Pwned. Każdy może tam sobie wejść. Możemy podać swojego maila i zobaczyć, czy w jakimś wycieku on się już nie znalazł w przyszłości. Widzimy tutaj, że na tej stronie znajduje się 436 wycieków, tak? Wycieków z 436 stron. Prawie 10 miliardów kont. Także jest to potężna baza danych i są to publiczne wycieki, tak? Do których atakujący mogą mieć dostęp. I to nie jest kompletnie oderwane od rzeczywistości, bo możemy tam znaleźć m.in. wyciek sprzed ponad roku, prawie 2 lat, Morele.net, czyli dosyć jeden z większych takich sklepów internetowych polskich. Tam doszło do wycieku 2,5 miliona użytkowników, w tym maile, nazwiska, hasła, numery telefonów, dane kontaktowe itd. Oprócz tego ofiarami wycieków padały takie serwisy jak LinkedIn czy Dropbox, czy też wyciekła baza Avasta, popularnego antywirusa. Sporo moich znajomych zostało dotkniętych przez wyciek MyFitnessPal, gdzie też wyciekły maile, nazwy użytkowników i hasła. Tak, 144 miliony kont. Także polecam sobie tę stronkę zapisać. Jeśli ktoś jej nie zna jeszcze,
i sobie sprawdzić, z których serwisów nasze konta wyciekły. No i przede wszystkim zadbać o to, żeby haseł, które tam używaliśmy, nie wykorzystywać w innych miejscach. Dzisiaj też same hasła nie wystarczą i mówimy bardzo często o multi-factor authentication. Standardowe uwierzytelnianie bazuje na dwóch czynnikach. Kim jestem, czyli nasz login, i co wiem, czyli hasło. Atakujący, który uzyska dostęp do tych dwóch informacji, jest w stanie uzyskać dostęp do naszego konta. Stąd wprowadza się trzeci faktor, co mam, tak? Czyli co wiem, kim jestem i co mam. I tutaj możemy mówić na przykład o specjalnej aplikacji na naszym smartfonie, którą konfigurujemy pod dany serwis i ta aplikacja generuje nam jednorazowe kody czasowe i podczas logowania się do tego serwisu jesteśmy pytani oprócz hasła o ten kod. Atakujący, który mając login i hasło, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do naszego konta. Do niedawna też mówiło się o tym, że można korzystać z SMS-ów jednorazowych, które serwis nam wysyła, my wtedy umieszczamy ten kod z SMS-a, ale tak jak pokazaliśmy na przykładzie naszej hakerki, atakujący może sklonować kartę SIM i wówczas będzie w stanie ten kod uzyskać i uzyskać dostęp do naszego konta. Są też klucze sprzętowe na przykład, tutaj jako przykład podałem UBK, czyli urządzonko malutkie, które wsadzamy do USB, które dzięki temu staje się tym naszym faktorem, co mam, tak? Serwis wie, że tylko my mamy ten klucz i na podstawie tego po podaniu hasła weryfikuje jego wiarygodność i nas wpuszcza. Atakujący, który nie będzie miał tego klucza, nie dostanie się na nasze konto. Pytanie się nasuwa też, czy używać biometrii. Tak? Różnego rodzaju autoryzacja oparta o identyfikację twarzy wiele razy już została obalona. Mimo dosyć zaawansowanych algorytmów możemy sobie wpisać na YouTubie wiele prezentacji o tym opowiadających, gdzie atakujący czy to odtwarzali zdjęcia ofiar, czy nawet takie modele 3D silikonowe i omijali nawet, powiedzmy, Face ID, tak, w smartfonach Apple. Co z odciskiem palca na przykład? I tutaj nie wiem, czy znacie historię Ursuli von der Leyen, byłej minister obrony Niemiec, obecnie szefowej Komisji Europejskiej, zdaje się. I w 2014 roku Jan Starburg-Chrysler, czyli niemiecki haker, zrobił aparatem cyfrowym kilka zdjęć, a następnie odtworzył odcisk palca pani Ursuli. Zauważył problem, ostrzegł niemieckich polityków przed wykorzystywaniem czytników linii papilarnych, ale to pokazuje, jak błahy przypadek i kreatywny atakujący może doprowadzić do ciekawych rezultatów, ciekawego dosyć ataku, tak? Wysokiej rozdzielczości obiektyw i tutaj niemożliwe stało się możliwe. Czy używać? Powiem szczerze, w obrębie domu, gdzieś tutaj poruszając się, używam odcisku palca. Jednak wyjeżdżając gdzieś dalej, gdzie zgubienie smartfona, czy nawet będąc gdzieś w hotelu, jestem bardziej narażony. Ktoś mógłby się pokusić o mój palec, odcięcie palca i próbę przejęcia kontroli nad światem, uzyskując dostęp do mojego smartfona. Te biometrię wyłączam, tak? Wtedy polegam na silnym kodzie i to jest znacznie bezpieczniejsze. Teraz jeśli chodzi o Wi-Fi, publiczne Wi-Fi, wielu z nas gdzieś tam będąc na wakacjach, chętnie gdzieś na lotniskach włącza się do publicznych Wi-Fi, czy gdzieś w kawiarniach i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspomniałem, atakujący mogą podsłuchiwać nasz ruch, tak? Nigdy nie ufajmy sieci, do której jesteśmy podłączeni, dlatego podchodziłbym do tego z pewną dozą ostrożności. Ja osobiście nie korzystam, jeśli nie muszę. Lepiej oprzeć się na danych mobilnych i tyle, nawet jeśli to połączenie ma być gorsze. Oprócz tego, nawet będąc w domu czy w firmie, atakujący, tak jak wspominałem, może podstawić wrogi access point i próbować przekierować nas do swojej sieci. Także
Jeśli coś wzbudzi nasz niepokój, tak? Sieć, z którą się od wielu tygodni czy miesięcy łączyliśmy, zawsze działała, nagle przestaje działać, coś nas rozłącza. Oprócz tego pyta nas o hasło, czy to takie w formie Wi-Fi, czy gdzieś wchodzimy na stronę, a tam nas pyta o hasło do Wi-Fi, to powinno wzbudzić naszą czujność i powinniśmy rozłączyć się na pewno z tej sieci, bo ktoś coś kombinuje. Jeśli już wpinamy się do tej sieci publicznej, ostatnią taką warstwą zabezpieczeń będzie szyfrowanie połączenia. Mam na myśli z jednej strony VPN, czyli Virtual Private Network, sieć, która pozwala nam szyfrować cały ruch i aż do punktu końcowego, do którego się łączymy, czy to będzie skrzynka pocztowa, czy strona, czy jakiś inny serwer, cały ruch będzie szyfrowany i wówczas nawet będąc w jednej sieci z atakującym, który będzie ten ruch podsłuchiwał, nie będzie on w stanie odczytać ani zmanipulować danych, które wysyłamy czy odbieramy. I również tutaj warto wspomnieć o SSL-u, tak? Czyli już tak sporo osób mówi o tych kłódkach, że jest kłódka na stronie, no to musi być kłódka, tak? Wiele przeglądarek w tej chwili, nie wiem czy nie wszystkie, jeśli strona nie używa szyfrowanego połączenia, resetuje to połączenie i nie pozwala użytkownikowi na jej odwiedzenie. Ale to też nie chroni nas przed wszystkim, tak? Atakujący też podstawiają strony, które wykorzystują szyfrowanie. No ale tutaj już wchodzimy w trochę inną klasę ataków, także może nie będę w to brnął. Cyk. Chmura. Tak, mówiłem o backupach, mówiłem o wysyłaniu danych do sieci. No, wielu z nas gdzieś tam korzysta z tej chmury, czy to Dropbox, czy Google Drive, czy OneDrive, czy iCloud. No i co z tą chmurą, tak? Można zaryzykować stwierdzeniem, że Microsoft, czy Apple, czy Google jest kilka rzędów lepsze w ochronie danych swoich infrastruktury niż my sami. Więc teoretycznie te dane są tam bezpieczne. Z drugiej strony one są przesyłane tam w formie jawnej, więc nie mamy pewności, kto do tych danych będzie miał dostęp. To znaczy wiemy, że w przypadku wysłania do Google'a ma dostęp Google i wiemy już dzisiaj, że Google wykorzystuje te konta pocztowe i tak dalej do przygotowywania treści pod swoich użytkowników. Więc te dane są odczytywane. Jeśli zależy nam na prywatności i poufności, nie wysyłajmy tam danych, których nie chcielibyśmy, żeby ktoś inny zobaczył czy odczytał. Jeśli już wysyłamy te dane, ufamy dostawcy, to wykorzystajmy właśnie multifactor czy two-factor authentication po to, żeby w przypadku, gdy utracimy hasło czy login, żeby atakujący nie był w stanie uzyskać dostępu do naszego konta. Będzie zawsze ta dodatkowa warstwa tego kodu, który nas ochroni. Ale mamy też takie fajne rozwiązanie, nazywa się Cryptomator, jest ono darmowe i pozwala ono zaszyfrować dane przed wysłaniem do chmury. Działa dosyć fajnie, transparentnie, osoby nietechniczne też powinny spokojnie się połapać. Działa to w ten sposób, że tworzymy kontener danych, w którym Cryptomator szyfruje pliki, które umieszczamy. I pliki, które lądują wtedy na tej chmurze, są zaszyfrowane i dostawca nie ma do nich dostępu. Jest to fajne rozwiązanie, jest darmowe. Jeśli ktoś chce korzystać z chmury, polecam, żeby właśnie z niego również skorzystał. Teraz jeśli chodzi o płatności w internecie. Pewnie sporo osób słyszało o systemie Chargeback. Usługa dostępna dla wszystkich posiadaczy kart Visa czy Mastercard. I ta usługa pozwala nam w określonych przypadkach, ona umożliwia zwrot środków za płatność zrealizowaną kartą płatniczą. I teraz powodem tego zwrotu może być towar czy usługa niezgodna z opisem, czy po prostu my nie dokonaliśmy płatności, tak? Składamy reklamację do banku, mamy na to około od 45 do tam 540 dni w zależności od powodu i wówczas stroną sporu otrzymujemy zwrot pieniędzy od banku
i to bank potem zajmuje się egzekwowaniem tych pieniędzy od usługodawcy. Jest to fajne rozwiązanie i jest to bezpieczne rozwiązanie, dlatego też kradzież numerów kart kredytowych i tak dalej, tutaj tego nie ma co się obawiać, bo tak naprawdę nie jest to coś, co może nas dotknąć bardzo boleśnie. Jeśli ktoś już się boi używania kart kredytowych, może wykorzystać karty prepaid, czyli karty przedpłacone, gdzie trzymamy jakąś małą kwotę na danej karcie i poza tę kwotę atakujący na pewno nie wyjdzie. Tak? Tutaj na przykład fajnym rozwiązaniem jest Revolut, z którego korzystam. Nie wszystkie systemy pozwalają na wykorzystanie kart prepaidowych, ale tam, gdzie można, warto to stosować. Też to fajnie działa w przypadku subskrypcji automatycznych, to już parę razy mi uratowało portfel, gdzie jakaś droga subskrypcja, którą odświeżamy, nie wiem, co 2 lata, po dłuższym czasie zapominamy, kiedy następuje kolejna płatność i nagle patrzymy na kilka stów na karcie kredytowej nabity kolejny okres. Tak? W przypadku kart prepaidowych może to się pieniądze nie zostaną ściągnięte powyżej tej kwoty, którą mamy na prepaidzie i możemy wówczas anulować taką płatność, czy do niej po prostu nie dopuścić. PayPal również posiada program ochrony kupujących i sprzedających, także nie podnosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane zakupy dokonane ze swoich środków. Możemy zgłosić zdarzenie podlegające ochronie w ciągu 60 dni, także to też jest fajne rozwiązanie. Teraz jeśli chodzi o samo oprogramowanie, tak? Wszystko fajnie, ale poruszając się w internecie, korzystając z różnych usług, wykorzystujemy w tym celu jakieś narzędzia, tak? I podstawowym narzędziem będzie system operacyjny czy przeglądarki i wtyczki. Aktualizujmy. Te aktualizacje pozwalają nam załatać pewne podatności, które są wykorzystywane przez szkodliwe oprogramowanie przez atakujących. Tak? Znam masę ludzi, spotkałem się z tym masę razy, gdzie ktoś po prostu po zakończonej pracy zamyka klapkę od lapka i idzie do domu, tak? Bo nie lubi tego, nie wyłącza systemu, bo nie lubi tego screena, na przykład w Windowsie, gdzie czekamy na jedną z 60 aktualizacji. Ale to jest bardzo istotne. Jeśli zaniedbamy te kwestie, wystawiamy się na ataki malware'u, które są wtedy znacznie ułatwione. To samo dotyczy przeglądarek i wtyczek, które instalujemy. Weryfikujmy źródła oprogramowania, które instalujemy i jednocześnie je aktualizujmy. Oprócz tego antywirus. O ile wspomniałem o tym wcześniej, że nie jest to bardzo skuteczna linia obrony, o tyle dla przeciętnego internauty jest to pierwsza deska ratunku. Antywirus bazuje na znanych już malware'ach, znanych podatnościach, także też jego baza musi być aktualizowana na bieżąco i baza sygnatur. Także też aktualizujmy go na bieżąco, a na pewno w dużym stopniu podniesie bezpieczeństwo naszej codziennej pracy. Dla ambitniejszych polecam stronkę privacytools.io, gdzie community związane dosyć mocno z prywatnością, z bezpieczeństwem prowadzi na bieżąco, zarządza takim zestawieniem oprogramowania, które dba o naszą prywatność i bezpieczeństwo. I tutaj mamy różne kategorie i przeglądarki internetowe, komunikatory, właśnie VPN-y, dostawców poczty elektronicznej i tak dalej. Jeśli ktoś tutaj chce zadbać o tą swoją prywatność, bezpieczeństwo, polecam zajrzeć tam, przeanalizować, co jest polecane i być może zacząć stosować, a zrezygnować z tych narzędzi, z których się korzysta na co dzień. O kopiach zapasowych wspominałem. Mają one sens, jeśli są robione dobrze. I tutaj mam na myśli po pierwsze regularnie, co z tego, że zrobimy kopię zapasową raz na rok, a cała praca z danego roku czy zdjęcia prywatne zostaną utracone. Warto kopię zaszyfrować. Jeśli umieszczamy ją na jakichś nośnikach typu, nie wiem, pendrive, dysk twardy i tak dalej, i istnieje ryzyko, że utracimy do nich dostęp,
czy to zgubimy, czy ktoś może je ukraść, należy je zaszyfrować. Wówczas nawet ich utrata nie pozwoli na odczyt danych i powinny być odizolowane. To, o czym mówiłem wcześniej na przykładzie naszego klienta. Co z tego, że mieli kopię zapasową, prowadzili ją i tak dalej, jeśli ona też została zaszyfrowana, ponieważ nie była odpowiednio odizolowania od infrastruktury. Kończąc temat, chciałbym jeszcze przekazać parę instrukcji takich stricte związanych z socjotechnikami. Tak? Posługuję się takim clickbaitowym nagłówkiem, jak wykryć, jak radzić sobie z socjotechniką. I teraz jeśli mówimy o socjotechnice ogólnie, po pierwsze, nie śpiesz się. Strach jest złym doradcą, nie musimy podejmować akcji na szybko, a zwykle na tym zależy atakującym, tak, żeby odciąć ofiarę od logicznego myślenia i bazując na emocjach, które w niej wywoła, zmusić ją do podjęcia jakiejś akcji. Nie ulegaj właśnie emocjom, tak? Czy to będzie strach, czy to będzie okazja, czy cokolwiek innego. Spokojnie ochłoń, przemyśl, czy dane zdarzenie ma sens, jaki ma sens, tak? Czy dotyczy nas bezpośrednio, czy powinno nas w ogóle dotyczyć. Weryfikuj nadawcę i rozmówcę. W przypadku komunikacji internetowej, czy to mailowej, czy komunikatorów, czy serwisów społecznościowych, nawet jeśli pisze do nas znajomy, czy przełożony, weź telefon, zadzwoń, spotkaj się, zweryfikuj, czy to, co otrzymaliśmy na komunikatorze, użyj innego komunikatora i zweryfikuj, czy to, co do nas trafia, rzeczywiście pochodzi od danego rozmówcy. Nigdy nie podawaj nikomu haseł. To dotyczy zwłaszcza pracowników w firmach, którzy mogą ulec pokusie zdradzenia swojego hasła supportowi, obsłudze IT, czy szefowi, menadżerowi. Nigdy nikomu nie podajemy swoich haseł. Jeśli support IT będzie potrzebował dostać się do naszego konta, oni sobie poradzą swoimi narzędziami administracyjnymi, a my nie jesteśmy zobligowani nikomu podawać haseł i nie powinniśmy. I po piąte, bądź asertywny. Tak? Czy to mamy do czynienia z przełożonym, czy z władzą, czy nawet z bliskim znajomym, któremu czasem głupio odmówić, tak? Czy nie wiem, nie chcemy, tak, po prostu. Warto być asertywnym. Jeśli dany komunikat wymaga od nas podjęcia jakiejś akcji, możemy jej odmówić, nie musimy jej wykonywać. Tak? Przełóżmy ją na później, zweryfikujmy wszystko na spokojnie i wówczas podejmijmy na spokojnie decyzję. I teraz na koniec, jak wykrywać phishing? Te socjotechniki bazujące na komunikacji na poczcie elektronicznej. Po pierwsze, czy znam nadawcę? Czy spodziewałem się od niego takiej wiadomości? Często wykorzystywane są takie wiadomości, które bazują na tym, że trafiła nam się jakaś okazja, ktoś się pomylił, wysłał do nas listę płac pracowników, tak, a my nie powinniśmy tego otrzymać. Albo jakieś tam inne sytuacje. Także przemyślmy najpierw, czy ten, kto do nas pisze, czy go na pewno znamy, czy go jesteśmy w stanie zweryfikować, a po drugie, czy spodziewałem się od niego takiej wiadomości. Czy wymagana jest ode mnie jakaś akcja, tak? Bo o ile dostajemy jakąś wiadomość i palicho, tak? Przychodzi jakaś informacja, możemy ją sobie odczytać, się do niej ustosunkować jakoś lub nie, ale jeśli wymaga już ode mnie jakiejś akcji, tak? Otwarcia załącznika, wysłania czegoś, powinniśmy się zastanowić 3 razy, czy na pewno ta akcja powinna być przez nas wykonana. Czy wiadomość zawiera literówki, czy to w treści, czy w nazwach domen, z których przyszła, czy zachowana jest poprawność językowa, tak? Często też pewnie znane są Wam wiadomości, oczywiście bardzo błahe, ale nadal się ludzie na to łapią od jakiegoś księcia z Afryki, który chce nam przekazać jakiś spadek czy cokolwiek i to jest to łamana polszczyzna, tak? Czy ktoś się podszywa pod naszego klienta, kontrahenta, ale jednak coś tam nie pasuje, tak? Te zdania są ułożone jak z translatora. Czy nawet po prostu literówki celowe w nazwach domen, gdzie atakujący wykupił domenę bardzo podobną do naszej, zamiast i użył literki L, czy odwrotnie, i warto się na tym też skupić. Widzę, że tu jakieś znaki zapytania mi się rozjechały, ale to nic.
Czy wiadomość wywołuje skrajne emocje? Socjotechnika najczęściej bazuje na jakichś emocjach, na technikach manipulacji. Dlatego jeśli dostajemy taki komunikat, który wymusza na nas jakiś właśnie pośpiech, czy budzi poczucie strachu, poczucie okazji, żarówka powinna nam się zapalić, że coś jest nie tak i coś tutaj może być na rzeczy. Dokąd dokładnie prowadzą linki? W przypadku maila, zwłaszcza na komputerze jest to ułatwione, jeśli najedziemy myszką w przeglądarce w lewym dolnym rogu, widzimy dokładny link, na który prowadzi. Tak? Czy dana domena należy do nadawcy? Przykładowo, dostaliśmy maila z Facebooka, że tam powinniśmy zresetować hasło i to jest link do zresetowania hasła. To czy ten link prowadzi rzeczywiście na stronę facebook.com, a nie na przykład facebook.net.pl, która nie należy do Facebooka, która może być podstawiona przez atakującego. I to właśnie też nawiązując do tego, weryfikuj dokładnie rozszerzenia załączników i dokładnie nazwy domen. Tak? W przypadku załączników rozszerzeniem jest ostatni człon po ostatniej kropce. Mając nazwę pliku .doc, coś tam, .exe, to ten plik nie jest dokumentem Worda czy zipem, tylko jest plikiem wykonywalnym exe. Także należy mieć tą świadomość i nie dać się złapać. W Windowsie warto też zwrócić uwagę na to, czy mamy włączone pokazywanie rozszerzeń plików, po to, żeby łatwiej to weryfikować. A w przypadku domeną strony jest ostatni człon przed pierwszym ukośnikiem. Tak? Nie mówię tu o tych ukośnikach na samym początku, bo one odpowiadają za charakterystykę, za określenie protokołu, ale tak jak tutaj na tym przykładzie widzimy, że przed pierwszym ukośnikiem, może tam być ukośnik, może być znak zapytania czy hashtag, przed tym pierwszym znakiem dwa ostatnie człony to jest domena. Tak? I tutaj mamy na przykład allegro.pl, dalej allegro.pl. To domeną nie jest allegro.pl, tylko dalej allegro.pl. I w ten sposób atakujący próbują też manipulować i skusić nas na jakieś strony, gdzie myślimy, że jesteśmy na stronie właściwej, a tak naprawdę jesteśmy na stronie podstawionej. I tutaj też mogę polecić taką stronkę PhishTank, jeśli ktoś chciałby kiedyś zweryfikować określoną domenę, czy nie została ona już jakoś zaraportowana jako właśnie phishingowa, można tam ją sobie śmiało wpisać i to sobie sprawdzić. Możemy przejść do pytań. Krzysiek, jak wybrać dobrego antywirusa lub też jakiego polecasz? No i właśnie to jest takie z pytań, których nie lubię i które są trudne. Nie ma złotego środka, to się też cały czas zmienia. Powiem wprost, nie odpowiem na to pytanie. Każdy musi gdzieś sobie sprawdzić za i przeciw po swojemu. Bardzo długo używałem Avasta. W 2014 roku okazało się, że mieli wyciek bazy danych. Okazało się też, że sprzedają gdzieś tam dane swoich darmowych klientów. Miałem dużo do czynienia z Asset Nodem w firmach, też się dało go omijać, no zresztą każdego antywirusa da się ominąć, tak? Ale był dosyć skuteczny. Wbrew pozorom też wbudowany w Windowsa Bitdefender jest dosyć skutecznym antywirusem. Także w pierwszej kolejności, jeśli ktoś się na tym zastanawia, poleciłbym włączyć domyślnego antywirusa Microsoftowego Bitdefender. On naprawdę całkiem nieźle działa. Także tu kierując odpowiedź do prywatnych użytkowników, myślę, że skłaniałbym się w tym kierunku. Więc co to jest trening praktyczny? To zależy w jakim kontekście, tak? Rozumiem, że tu chodzi o ten kontekst, o którym ja mówiłem, czyli security awareness przekazywany w sposób praktyczny. My w CK stworzyliśmy formę, która służy do symulacji ataków phishingowych. I działa to w ten sposób, że pracownik otrzymuje na swojego klienta mailowego maile tak jak w codziennej pracy, tak? I pomiędzy mailami, które służą mu do pracy, otrzymuje maila od nas. On o tym nie wie, czy to jest mail od nas, czy od atakującego, czy od klienta. Także nie odrywając go od pracy, wykorzystując jego narzędzia codzienności, próbujemy go zaatakować. I teraz w momencie, kiedy daje się złapać, czyli otworzy nas załącznik, kliknie w link, wypełni formularz, wyśle dane, w ciągu kilku minut po tym zdarzeniu otrzymuje od nas kolejnego maila
to jest taką informacją, my to nazywamy nanotrening, gdzie ma trochę pogrożone palcem, ma skazane informacje, czy dał się złapać, na co powinien zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób pracownik na gorąco jest edukowany w swoim naturalnym środowisku pracy i to się przekłada bardzo dobrze na jego umiejętności później. Wiadomo, że są też szkolenia takie konwencjonalne, tablicowe, gdzie jest jakaś wiedza wykładana i tak dalej. Po takim szkoleniu wszyscy wychodzą jak najbardziej wyszkoleni, kompetentni, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nikt by się tam nie dał złapać. Kto się daje łapać na takie ataki? A no jednak się daje. I potem jak przychodzi już co do czego i ten pracownik dostaje rzeczywiście na swoją pocztę takiego maila, no to okazuje się, że ta wiedza teoretyczna niekoniecznie się sprawdza. A tak w sposób taki ciągły jest bombardowany jakimiś tam atakami co kilka dni. Menadżer ma do wglądu statystyki z jego poczynań, czy poczynań całej grupy, jakiejś tam zespołu, firmy i na podstawie tego można dobierać później jakieś tam kolejne kroki. Znalazłem moje konto w 6 wyciekach, co mam robić? To tak jak wspomniałem, polecam po pierwsze to zweryfikować, po drugie w pierwszej kolejności upewnić się, że nie używamy tych haseł nigdzie, a najlepiej po prostu zmienić swoje stare hasła do tych najważniejszych rzeczy, czyli poczty, która jak widzieliśmy daje nam dostęp do wszystkich innych kont, do banku na pewno, czy serwisów społecznościowych, a przede wszystkim zainstalujmy tego menadżera haseł, pozmieniajmy wszystkie hasła, wykorzystując jego wygenerowane losowo i nauczmy się z tym obcować na co dzień. Na pewno pozwoli to nam potem zaoszczędzić sporo nerwów. Menadżer haseł lokalny czy chmura? Nie ma złotego przepisu. Polecam na Pybase Tools sobie zobaczyć porównania. Ja używam lokalnego, ale on wymaga trochę wiedzy technicznej na tej zasadzie, że łatwo się korzysta z menadżera, jeśli on pozwala nam synchronizować hasła pomiędzy urządzeniami, tak? Bo co z tego, że mam bazę danych na komputerze, jak nie mogę skorzystać na przykład na smartfonie. Także ja sobie z tym radzę, wykorzystując swoje rozwiązania do synchronizacji i jest to OK. Ale są menadżery również bezpieczne, chmurowe, które szyfrują całość po naszej stronie, po stronie klienta, wysyłając na serwer już dane zaszyfrowane, więc dostawca nie ma do nich dostępu, więc jak najbardziej też są OK. I tutaj mogę polecić na pewno Bitwarden, taki menadżer haseł, który właśnie jest chmurowy, posiada wtyczki do przeglądarek, aplikacje na smartfony, na systemy desktopowe, także bardzo fajnie się z tego korzysta. Bitdefender dobry, miałeś zaznaczone parę, między innymi go na żółto. Dlaczego? No właśnie, bo to jest tak z tymi antywirusami, że nie ma złotego rozwiązania i to jeśli będziemy mieli do czynienia z atakującym, który się na nas skupi, to antywirus nas nie ochroni, to jest pewne, to jest jak w banku. Mówię tutaj o ochronie przed takimi regularnymi zagrożeniami, które gdzieś tam grasują po świecie i które nas zabezpieczają. Ale jak widzieliśmy na przykładzie ransomware'u, 150 krajów zostało zainfekowanych, tam nie pamiętam, 200 000 komputerów chyba. I to najczęściej są ofiary, które też posiadały te antywirusy, tak? Także ktoś zapyta, OK, to jaki jest sens? No jest sens taki, że one mimo wszystko odsiewają 80% ataków. Bazując na mojego doświadczenia, gdzie gdzieś tam przeprowadzam pentesty, wiem, że mając do czynienia z Bitdefenderem, trzeba podjąć jakieś tam dodatkowe kroki i się troszkę nagimnastykować, żeby go ominąć. Ale da się ominąć też. Także tutaj odpowiadając na pytanie, jest OK, ale nie znajdziemy nigdy antywirusa, który będzie najlepszy, takie jest moje zdanie. Czy kamerki w laptopach są niebezpieczne? Same w sobie nie są niebezpieczne, czyli nie musimy się ich bać, nie zaatakują nas. A tak poważnie, sporo osób zakleja kamerki w laptopach, bojąc się przed byciem podglądanym. Pytanie, ilu z Was zakleja kamerki w smartfonach, tak? Czyli w urządzeniach, które zabieramy ze sobą wszędzie, które zawsze gdzieś tam nam towarzyszą, nawet pewnie w znamienitej większości w toaletach. I czy ich kamerki też są zaklejone? Odpowiadając na pytanie, jeśli ktoś się obawia takiego właśnie podglądania i tak dalej, można sobie zakleić, nie jest to zła praktyka, tak? Tym bardziej, że mamy takie
różne rozwiązania, które pozwalają łatwym takim scrollem odkrywać kamerkę i tyle. Ja nie zakrywam, nie ukrywam, że nie zakrywam. Nie jest to zagrożenie, które dotyka wielu internautów. Większym właśnie zagrożeniem są chociażby urządzenia IoT montowane gdzieś tam w domach, które są niezabezpieczone, więc tutaj tego bym się bardzo obawiał. Jak sprawdzić, czy domeny należą do nadawcy? Stosuje się takie mechanizmy jak DKIM i SPF. Tu już wchodzimy w technikalia. Należy przeanalizować nagłówki maila, z nich odczytać adresy IP serwerów, z których zostały wysłane i następnie zweryfikować DNS-y domeny, za którą się one podają. Gdy ktoś się będzie podszywał pod daną domenę, a domena ma skonfigurowane prawidłowo DKIM, SPF, wówczas będziemy mogli zweryfikować, czy dany serwer operuje w obrębie danej domeny, tak? Czy właściciel danej domeny zezwolił danemu serwerowi na wysyłanie maili, może w ten sposób. Co zrobić, kiedy podejrzewamy włamanie rekonesans? Jak się wtedy zabezpieczyć? To znaczy tak, przed rekonesansem się jako tako nie zabezpieczymy, gdyż rekonesans jest działaniem pasywnym. Wykorzystywane są publicznie dostępne informacje, publicznie dostępne źródła z wykorzystaniem przeglądarek Google, Binga. Często są odkrywane jakieś tam zasoby internetowe, które nie były chronione, czy które gdzieś tam zostały zaindeksowane, czy to backupy, czy jakieś tam stare bazy danych, czy stare wersje stron internetowych, na przykład Wayback Machine, taka strona, która indeksuje strony internetowe i następnie na osi czasu możemy przejrzeć sobie, jak ta strona wyglądała na przestrzeni lat i być może w jakichś starych wersjach odkryć jakieś informacje. Czy taki biały wywiad ukierunkowany na konkretne osoby, tak? W przypadku portali społecznościowych i tak dalej. Więc jak się możemy bronić przed rekonesansem? Ano tak jak mówiłem, ograniczyć te informacje, które udostępniamy. Z drugiej strony stosować kilka tożsamości, nawet jeśli gdzieś tam jakaś baza wycieknie, atakujący nie skoreluje, że tam Józio 120 to Piotrek Kaźmierczak, bo jakby ta tożsamość będzie całkiem inna, będzie inne konto mailowe, inne hasło i tak dalej. Także przed rekonesansem się nie obronimy. A jak wykryć, czy doszło do włamu? No to znowu temat rzeka. Tutaj wchodzimy na pole informatyki śledczej i pytanie, czy tutaj chodzi o komputer prywatny, czy sieć firmową, tak? Także to zależy już od wielu czynników, tutaj nie będę wchodził w ten temat. Może tak pokrótce, jeśli chodzi o komputer prywatny, można zweryfikować aplikacje, które są uruchamiane przy starcie systemu, to po pierwsze. Ruch sieciowy, czy nie jest jakiś wzmożony, jeśli nie korzystamy z torrentów, a na przykład cały czas gdzieś tam to nasze łącze jest obciążone, być może ktoś wykrada jakieś dane. Zweryfikować procesy, jakie są uruchomione, chociaż są też techniki, które pozwalają ukrywać procesy, no ale jakby powiedzmy takie podstawowe rzeczy, które można w obrębie swojego komputera zrobić, to właśnie to. Jak patrzysz na aplikacje, które nie są bankami, których nie obowiązuje prawo bankowe, a które wymagają ode mnie dokumentu tożsamości. Na ile jest to bezpieczne, jak to sprawdzić? To jest dosyć dobre pytanie i tutaj też zawsze mam takie ambiwalentne odczucia. Pocieszające może dla Ciebie będzie to, że Revolut jest od jakiegoś czasu bankiem. Też na przykład, może nie do końca to samo, ale ktoś też mnie kiedyś spytał, wypożyczam kajaki i tam chcą dowód, a jak nie dam dowodu, to mi nie wypożyczą. Nie? Pomimo, że mówi się o tym, że nie mogą nawet brać od nas dowodu czy skanować, no to chcemy skorzystać z usługi i co wtedy? No właśnie, i tutaj z Revolutem jest podobnie. Tak jak mówisz, nie wysyłamy tego mailem, więc nie zaszyfrujemy. Proponuję zakryć informacje na dowodzie, które ktoś mógłby wykorzystać, typu numer dowodu i tak dalej, a pozostawić podstawowe informacje, które i tak podajesz, typu imię, nazwisko, no tam też będzie musiało być zdjęcie, tak, bo oni weryfikują właśnie, czy to ty. No i tyle, tak? Revolut możemy uznać po tam tych kilku latach już pewnie jako aplikację fan, w takim sensie, że wiemy, że aplikacja w Google Apps czy tam w App Store jest stworzona przez nich, jest nimi zarządzana.
Nie jest to jakaś losowa apka, którą mi ktoś podstawił. Tak jak mówiłem, też od ponad roku chyba mają status banku, więc obowiązują ich dodatkowe restrykcje. No i tyle. Jesteśmy w mojej ocenie na to skazani, chyba że ktoś tutaj mógłby dopowiedzieć coś w temacie, ale jeśli chcemy korzystać z danej usługi, no to w ten sposób musimy podejść. Jaki polecasz menadżer haseł? Ja używam KeePassa, ale jest to lokalny menadżer haseł, tak jak mówiłem. Jeśli ktoś chciałby przetestować rozwiązania rozproszone, polecam Bitwarden. Można go hostować u siebie na serwerze i korzystać, albo skorzystać z ich usługi. Szyfruje on dane po stronie klienta, więc dane lądują zaszyfrowane. Na Privacy Tools też jest polecany, tak? Więc można jakąś tam dozą zaufania go obdarzyć. Jakieś, powiedzmy, bardzo strategiczne hasła trzymałbym lokalnie, mimo wszystko. Nie? Bo zawsze może dojść jakaś aktualizacja do aplikacji, która położy jej bezpieczeństwo na upadki. Ciekawym rozwiązaniem też jest One Password. Ono się już opiera nie o przechowywaniu haseł, a o generowaniu ich w locie na podstawie tam kilku danych, ale to też polecam sobie już zweryfikować. Czy menadżery haseł bezpiecznie używać do kont bankowych? Tak. Jeśli tak obdarzymy menadżer haseł zaufaniem, a z tych, co wymieniłem, możemy, to jak najbardziej. Skomplikowane hasło, też trzymam hasło do konta bankowego w menadżerze haseł i dodatkowo warto zrezygnować z jednorazowych kodów SMS na rzecz na przykład aplikacji bankowej w komórce i potwierdzać logowania czy przelewy aplikacją na smartfonie. Lub jeśli, ale nie wiem, czy banki pozwalają na konfigurację zewnętrznego oprogramowania typu one-time password właśnie i wtedy wykorzystywać to oprogramowanie. Czy polecasz rozszerzenie do Chroma i Windowsa VirusTotal? Powiem szczerze, że nie znam tego rozszerzenia, w takim sensie, że mogę sobie wyobrazić, jak działa dla użytkownika końcowego, czyli na przykład weryfikuje strony, na które wchodzimy, ale nie wiem, jakie ono dane wysyła, co ląduje na serwerze VirusTotala, czy na przykład jakieś nasze wpisywane dane też lądują na serwerach VirusTotala. Także to niestety nie pomogę, trzeba by sprawdzić dokładnie, jak to działa i być może samemu nawet zweryfikować, analizując ruch. Czy na MacBooku i iPhone muszę instalować antywirusa? Zdecydowana większość ataków kierowana jest na Windowsy z tego względu, że statystycznie, w tej chwili już nie pamiętam, jak te statystyki wyglądają, znaczna większość użytkowników korzysta z Windowsów. Więc jakby tego malware'u powstaje więcej na Windowsy, co nie znaczy, że na Maci malware nie powstaje. I dlatego odpowiedź brzmi, to zależy, każdy znowu musi na miarę swoich możliwości rozpatrzyć ryzyka infekcji, tego w jaki sposób korzysta z danego urządzenia, czy jest narażony na jakieś tam dodatkowe infekcje. Dzięki wielkie za super prezentację dzisiaj i meetup. Dzięki również, pozdrawiam. A czy kamera może mieć podgląd bez diody, która informuje o jej aktywności? W dużym skrócie tak, zależy od firmware'u, ale po pierwsze, jeśli atak jest przeprowadzony dosyć niskopoziomowo, może istnieć możliwość wyłączenia tej diody, czy to wynikający bezpośrednio z firmware'u, czy z jakiejś podatności w firmware'ze, więc w dużej mierze jest to jakiś tam znak ostrzegawczy, jeśli dioda się zapali, to mamy wtedy pewność tak naprawdę, że kamerka działa, ale jeśli nie działa, tej pewności nie mamy, że nie jest włączona. Znowu ryzyko na zamiary, tak? Ciężko mi tutaj doradzić, jak do tego podejść, ale nie jest to też jakieś duże ryzyko dla użytkownika końcowego, tak w mojej ocenie, tak? Są poważniejsze i częściej spotykane błędy czy ataki, które dotykają większej części użytkowników. Co sądzisz o LastPassie? Miał swoje wpadki w historii. Mam znajomych, którzy korzystają, również bezpieczników. Znacznie podniósł swoją reputację.
też ostro się za niego community wzięło i tam go przeczesywali wzdłuż i wszerz. Nie pamiętam dokładnie teraz, bo sam nie korzystam z LastPassa, z jakiego szyfrowania tam korzysta, dlatego ciężko mi odpowiedzieć, ale ja nie korzystam na przykład. Nie? Myślę, że są rozwiązania bezpieczniejsze pod tym kątem, że są na przykład otwartoźródłowe i są przez community jakby używane i polecane, więc nie neguję go, ale osobiście nie używam i myślę, że bym skorzystał z innego rozwiązania, na przykład Bitwarden, który też ma wiele wtyczek i jest właśnie open source'owy. Czy nasze hasła na serwerach menadżera haseł są bezpieczne? Przecież na taki serwer hakerzy mogą się włamać. To podobnie jak z tym przykładem wysyłanych danych do chmury, gdzie lądują dane plaintextem, tak? Ale jeśli użyjemy klienta typu Cryptomator, który dane szyfruje u nas lokalnie na systemie i wysyła już zaszyfrowane, to te dane nie będą odczytane na serwerze. Więc tak samo jeśli menadżer haseł działa w ten sposób, że szyfruje naszą bazę danych haseł, nasze hasła i wysyła je w formie zaszyfrowanej, a żeby je i stosuje bezpieczne szyfry, tak, typu AES, po stronie serwera, nawet w przypadku włamu na ten serwer, nie będzie możliwości odczytania haseł. Także tak odpowiadając. Czy dystrybucje Linuxowe są bezpieczniejsze niż Windows? No to znowu i tak i nie. Tak jak w przypadku Maców mówiłem, zdecydowanie większość malware'u powstaje na Windowsy, z tego względu, że jest to jakby większy rynek potencjalnych ofiar. No ale to nie jest tak, że jak ktoś ma Windowsa, to jest już bezpieczniejszy. Z drugiej strony, Linuxa, to jest bezpieczniejszy niż ten, co ma Windowsa. Jeśli potrafimy wykorzystywać dany system, potrafimy go skonfigurować, oprócz tego mamy jakiś tam zasad mamy pewną higienę, tak, poruszania się po internecie i niwelujemy pewne ryzyka, o których mówiłem, no to Linux może być bezpieczniejszy, tak, z tego względu, że chociażby z tego względu, że będzie na niego skierowanych mniej rodzajów szkodliwego oprogramowania. I znowu dystrybucja, tak, są różne dystrybucje Linuxowe. Jedne wymagają większego nakładu wiedzy użytkownika, pozwalają na lepszą, większą konfigurację, inne mniej. Jedne zawierają więcej już gotowego oprogramowania klienckiego. Każde oprogramowanie prowadzi do jakichś tam ewentualnych podatności, więc no, niestety odpowiedzi na takie pytania nie są jednoznaczne. Co z autozapisywaniem haseł przez przeglądarkę? Ułatwia logowanie, przyspiesza pracę, ale czy bezpiecznie? Menadżery haseł, o których mówiłem, posiadają bardzo podobną funkcjonalność. Działają na przykład w formie wtyczki do przeglądarki, dzięki czemu nas wyręczają właśnie w tym wpisywaniu, kopiowywaniem. A posiadanie danych haseł w przeglądarce niekoniecznie będzie bezpieczne. Z tego względu, że o ile przeglądarki teraz znacznie zwiększyły poziom bezpieczeństwa banków haseł, które przechowują, o tyle na przykład, nie jestem pewien jak to wygląda, w przypadku dostępu do pamięci, w obrębie której pracują. Menadżery haseł często blokują dostęp do pamięci, w której trzymają swoje hasła, czy czyszczą tę pamięć po jakimś tam czasie i blokują dostęp. I nawet w przypadku, gdy malware by się dostał do naszego systemu, w tym czasie nie odczyta tych danych, jeśli baza będzie zamknięta. W przypadku przeglądarek najczęściej one są chronione hasłem logowania użytkownika i malware może to hasło odczytać z pamięci, na przykład w Windowsie. Bardzo łatwo odczytać te dane z pamięci i wykorzystać je do odczytania. Oprócz tego też są aplikacje, które wyciągają te hasła. Nie jestem na bieżąco też ze wszystkimi aktualizacjami przeglądarek wszystkich, więc ciężko mi tutaj zgeneralizować, ale nie traktowałbym zapamiętywania haseł jako czegoś w przeglądarkach, jako czegoś bezpiecznego i zamiennego do menadżera haseł. Mam kilka haseł w przeglądarce zapamiętanych do serwisów, które są dla mnie kompletnie nieistotne, których haseł nie chcę pamiętać, ani gdzieś tam zapisywać w menadżerze, a po prostu mam, że jak tam po roku do nich wejdę, to mi się zalogują i tyle. Powiedział
Pan na początku, że firmy za mało wydają na szkolenie pracowników, a dużo na sprzęt. O co z tym chodzi? Jest to jakby naturalne myślenie decydentów, tak? Łatwiej wrzucić w koszta jakiś tam, wytłumaczyć wydatek w postaci jakiegoś tam oprogramowania czy sprzętu, który potencjalnie zabezpiecza naszą firmę, tak? Fortyfikuje nas. Niekoniecznie idzie to w parze ze statystykami, tak? Z ataków, o czym mówiłem. I tak analizując, właśnie w Sekawie to robiliśmy na początku, budując biznes, analizując wydatki budżetowe firm, wygląda to tak, że na ten czynnik, który najbardziej zawodzi, wydawane jest tam około 1% budżetów, tak? O ile w firmach się myśli jeszcze o szkoleniach specjalistów IT security, o tyle w przypadku już zwykłego pracownika, który może zaważyć na tym samym bezpieczeństwie i który tworzy lukę w tej całej fortyfikacji, o tyle w jego przypadku jest on pomijany i przez to ta świadomość potem cierpi. A atakujący nie jest baranem, tak? Jeśli ma się boksować z jakimiś tam rozwiązaniami za miliony pieniędzy, no to woli oczywiście uderzyć w tego przeciętnego, czy tą przysłowiową panią Krysię z recepcji i od tego zacząć atak. Jaka przeglądarka jest najbezpieczniejsza? Powiem tak, ja używam kilku przeglądarek do różnych rzeczy. Obecnie na Privacy Tools na przykład polecany jest Firefox. Z tego względu, że kod jest otwarty, na bieżąco weryfikowany i gdzieś tam te dane nie są wysyłane, chociażby jest on polecany chociażby ze względu na prywatność, tak? Bo z bezpieczeństwem to bywa różnie, ale to bywa różnie w przypadku wszystkich przeglądarek, więc to nie jest takie znowu tak jak w przypadku antywirusów, jakichś tam rzeczy, nie jest to takie oczywiste. Gdyby było jeden złoty środek na dane oprogramowanie, dany system, czy jeden złoty środek na atak, jakiś tam złoty scenariusz, no to łatwo byłoby to albo ten atak się wyuczyć, albo się przed nim zabezpieczyć, albo właśnie wybrać dane oprogramowanie. Polecałbym Firefoxa. Z Google'a Chroma korzystam wyłącznie do celów jakichś tam deweloperskich, jeśli potrzebuję coś przetestować, jak to działa na Chromie. Do celów takich stricte bankowych, czy tam, gdzie mam pocztę włączoną, używam Safari i tylko do tego, tak? Jeszcze może tam, nie wiem, Facebooka mam włączonego, także raptem 3-4 strony, które są tam na stałe uruchomione i tyle. A do przeglądania właśnie internetu Firefox, ewentualnie Brave, chociaż ostatnio tam zniknął z Privacy Tools ze względu na jakieś tam drobne rzeczy, ale to nieważne. Krzysiek, dobra prezentacja, dzięki. Również dzięki Krzychu, pozdrawiam. Co sądzisz o przeglądarce Brave? O to właśnie o Brave wspomniałem, też z niej korzystam. Mówię, do niedawna była też na Privacy Tools polecana, ostatnio zniknęła. Na GitHubie można tam sobie issue zobaczyć, analizują, dlaczego ją zdjęli. Nie było jakichś tam występków podatności w niej, tylko że po prostu nie... Chodziło o to, że nie ma żadnej przewagi względem Firefoxa, więc po co polecać dwie, polecałem Firefoxa. Czy oddzielny adres e-mail do każdego konta? No to zależy, no to też security jest tak, jakbyśmy popatrzyli na wykres security versus usability, to się rozjeżdża, tak? Gdzieś musimy zawsze wypośrodkować. Jeśli potrzebujemy jakieś konto założyć po prostu na parę minut, czy tam jeden dzień w jakimś serwisie nieistotnym, to czemu nie użyć temporary maila i tyle, i się nie przejmować, tak? A generalnie ze względu na użyteczność pogrupowałbym sobie maile na te, które wykorzystujemy na przykład właśnie do celów oficjalnych, służbowych, gdzieś tam bankowych, do jakichś tam portali społecznościowych inne, jakieś tam hobbystyczne sprawy inne, tak żeby te tożsamości były całkowicie inne, ale też nie sztuka w dzisiejszych czasach, gdzie każdy ma pewnie, nie wiem, 40 różnych kont w różnych serwisach, posiadać 40 maili, to byłoby na pewno trudne. Fajną rzeczą też, taką sztuczką jest, którą stosuję tam, gdzie mogę, czyli w momencie rejestracji, bo generalnie mail składa się z członu przed małpą i później mamy małpa i domena. W przypadku tego członu przed małpą wszystko, co znajduje się po znaku plusa, jest ignorowane. Także Piotr Kaźmierczak plus hacker małpa sekawa.com i Piotr
Kaźmierczak plus karate@sekawa.com, to będzie ten sam mail, tak? Bo to, co jest po plusie, zostanie zignorowane. Natomiast w jakimś serwisie, w którym się rejestruję, to będą dwa różne maile. I teraz sztuczka, jaką stosuję, to po prostu, nie wiem, rejestrując się na Facebooku, używam maila piotr.kaźmierczak plus facebook@sekawa.com. Co mi to daje? To mi to daje to, że jeśli dojdzie do wycieku Facebooka i zaczną dostawać jakiś spam na konto Piotr Kaźmierczak plus facebook@sekawa.com, automatycznie będę wiedział, z którego serwisu doszło do wycieku, czy który serwis po prostu udostępnił moje dane. Niektóre filtry w niektórych formularzach nie pozwalają na takie coś, bo zgłaszają, że to jest nieprawidłowy e-mail i wtedy niestety trzeba podać ten bez plusa. Ale tam, gdzie to można, warto to użyć. Po prostu w menadżerze haseł sobie zapamiętujemy login zgodnie z tym, co podaliśmy. A mówię, w razie jakichś tam nadużyć łatwo zidentyfikować źródło tego nadużycia. O, to już dużo o panu wiemy, ma pan Maka, używa Kipasa, znamy imię, nazwisko, biały wywiad trwa. No, widzę, że tutaj mamy pilnych uczniów, bardzo mnie to cieszy. Dobrze wróży na przyszłość. Lucy, bardzo ciekawie i pouczające, pozdrawiam, również pozdrawiam. Wyczyściliśmy listę pytań, nie wiem, czy jeszcze ktoś by chciał coś od siebie dodać. Nie chcę tutaj nas przytrzymywać. Jeśli to koniec, to możemy kończyć. Serdecznie pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Jeśli będą jakieś takie prośby, żeby poszerzyć temat, gdzieś tam się bardziej zagłębić, zdaję sobie sprawę, że no, wiele tematów dotknąłem powierzchownie, no, to na pewno chętnie z VM-em przeprowadzimy coś takiego bardziej ukierunkowanego na określoną tematykę. Bardzo się cieszę, że tyle Was tutaj wszystkich wytrwało do końca i za te wszystkie pytania, bo widać, że temat był nośny i że chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej. Być może, tak jak Piotr mówił, będziemy kontynuować temat, bo no naprawdę cieszy mnie i mam nadzieję, że cieszy również Piotra to, co tutaj się zadziało. Super. Ja ze swojej strony zapraszam na naszego Facebooka, gdzie zobaczycie wszystkie nasze posty i zaplanowane wydarzenia, które prawdopodobnie będą już niedługo. Dzięki jeszcze raz za Waszą obecność i za zapytania. Dzięki Piotrze również za prezentację. Także będziemy wszyscy w kontakcie. Super. Także do usłyszenia, do zobaczenia. No, na razie. Piotrze, jeszcze coś na koniec? Nie, dzięki. Myślę, że to wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Nie będę już tutaj zabierał popołudnia. Zapraszam na herbatkę w domowym zaciszu i życzę wszystkim dużo zdrowia i sił. I zostańcie w domach, nie wychodźcie niepotrzebnie. Dobra, to dzięki wszystkim, na razie i dobrej nocy. Na razie.